kolejny zapach, którego jak przeczytacie nuty, to możecie troszkę się zrazić, bo po nutach wydaje się on nieziemsko-molekularny. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na kanale Perfumowni i zapraszam Was dzisiaj na perfumy easy going, czyli takie, po które najłatwiej jest sięgnąć, które najłatwiej jest użyć. Ja przygotowałam 10, ale to nie są wszystkie, które mam w kolekcji easy going, bo takich mam bardzo dużo. Ale postanowiłam dzisiaj powiedzieć o takich, o których rzadko mówię, mało kiedy. Mam często też odpowiedniki tych zapachów, w sensie z innej marki, coś podobnego, coś podobnie mi się noszącego, ale dzisiaj Wam powiem właśnie o tej 10, więc serdecznie Was zapraszam. O pierwszym zapachu, o którym chciałam Wam bardzo powiedzieć, to jest Waterfall Broom z Zary we współpracy z Jo Malone. To jest zapach cytrusowy, natomiast cytrusy pełnią tu rolę takiego wodospadu właśnie, czyli trochę takiego vibe'u wodnego. Ponieważ nazwa wodospad kwiatów jest bardzo adekwatna do tego, co czujecie. W sercu jest jaśmin i magnolia, ale ten jaśmin to nie jest ten taki gęsty i mocny, tylko bardziej zielony. Magnolia jest po prostu magnolią, czyli przepięknie pachnącym kwiatem. I te połączenie właśnie daje taką moc z jednej strony, ale z drugiej strony świeżość ogromną. I to jest przepiękny, też moim zdaniem przede wszystkim, zapach piżmowy, który stoi kwiatami, ale ponieważ ta baza jest taka piżmowa, to jest te piżmo takie kobiece, to jest naprawdę zapach easy going. Zakładacie, nie zastanawiacie się i lecicie dalej. Jest cudowny. Nie wiem, czy jest ktoś, kto mógłby powiedzieć, że ten zapach nie jest ładny, chociaż to wszystko chyba zależy od tego, co się wybije, u kogo bardziej, bo jeżeli te cytrusy u kogoś nie przyjmą tej roli właśnie wodnej, tylko silnie cytrusowej i ktoś nie lubi w ogóle cytrusowych zapachów, no to prawdopodobnie mu się ten zapach nie spodoba. Ale jeżeli to wszystko będziecie wyczuwali tak jak ja, czyli faktycznie jak nazwa zapachu wskazuje, to moim zdaniem ten zapach po prostu tu się nie ma co nie podobać. Mam też różę. Mam różę, którą uwielbiam zakładać. Jest dla mnie wybornie, niesamowicie easy going. Taka róża niezobowiązująca od De Marchand of Venice Rosa Moceniga. Niezobowiązująca, bo to jest kwiatowy zapach, nie żaden mydlany czy dżemowy, przesłodzony. To jest bardzo świeża róża, która ma pewien rodzaj kremowości też w sobie i ten zapach mnie uwodzi właśnie tą kremowością. Pięknie się nosi, jest naprawdę taki niezobowiązujący, niewymagający absolutnie. Jest to coś, co po prostu zakładacie i idziecie. Jeżeli chodzi o ten zapach, to znowu jest zapach różany, ale już bardziej w formacie koktajlowym. Bardziej mi przypomina różę koktajlową, co też, jak opis Wam wskazuje, jest wobec tego easy going. Rose Prick od Toma Forda. Nie wiem, dlaczego ten zapach w ogóle się tak nazywa, ale on jest naprawdę easy going. To jest taki zapach wręcz różano-owocowy. Coś mi w ogóle przypomina, kiedyś jakieś takie kosmetyki musiałam mieć, które bardzo podobnie pachniały. Niesamowity jest ten zapach, jeżeli chodzi o przyjemność noszenia, użytkowania, o to, że tu nie trzeba się zastanawiać, tu po prostu zakładacie, nosicie, jesteście bardzo dobrze odbierani, bez żadnych jakichś dziwnych, niszowych niuansów. Tu jest prostota, ale naprawdę to jest coś przepięknego i ma też świetne parametry. Wydawałoby się, że ten zapach po nutach może podzielić i wcale nie powinien być easy going, ale jest, naprawdę uwierzcie mi, że jest to zapach easy going. Soul of My Soul z Eldo Etat Libre d'Orange jest dla mnie zapachem bardzo easy going, ponieważ po pierwsze to jest pewna pudrowość, która jest
niesamowicie przyjemna, ale ten zapach też jest bardzo, bardzo piżmowy. Nie do końca może puchaty od tej piżmowości, bardziej może też kremowy, ale to pewnie za sprawą sandałowca, który tu się znajduje, drzewa sandałowego. Niby jest to jakaś odrobina kadzidła, ale ona jest tylko we wstępie i bardzo szybko mija, więc absolutnie nic tu nie ma dymnego i przytłaczającego. To jest bardzo, moim zdaniem, przyjemny zapach. Ktoś może powiedzieć, że bardziej easygoing wieczorowy, dla mnie easygoing dzienny. Może nie do końca w upały, bo tak jak mówię, to jest pewien rodzaj kremowości, która trochę bardziej daje otulenie. To nie jest taki standardowy, piżmowy zapach. To jest, słuchajcie, taki zapach łączący wiele światów, bo tu jest, z tego co wiem, korzeń irysa i ten korzeń irysa pewnie też trochę odpowiada za kremowość, ale też jest tutaj róża. I ta róża w połączeniu z tym piżmem, ona jest jakby taka delikatnie mydlana, ale nie ma odczucia całego zapachu jako mydlanego, tylko bardziej właśnie coś czystościowego z kremowym drzewem sandałowym, które z jednej strony otula, a z drugiej bardzo nas odświeża. Moim zdaniem to jest naprawdę przecudowny zapach, o którym ja rzadko Wam mówię, a uwielbiam go i jest to dla mnie zapach easy going, czyli pierwszego wyboru. Kolejny zapach, którego jak przeczytacie nuty, to możecie troszkę się zrazić, bo po nutach wydaje się on nieziemsko-molekularny, ale to, co czujemy, nie do końca jest tym, co tam widzimy w tych nutach. Zdecydowanie jest to zapach cytrusowy, ale według mnie właśnie znowu cytrusowo-piżmowy. Mam na myśli zapach marki Joy Slay Labs Forbidden Elixir. To jest naprawdę bardzo letni, bardzo orzeźwiający, nie wypadający w żaden sposób chemicznie zapach. A można by tak pomyśleć, patrząc na te nutki, bo cytrusy i molekuły to bardzo często wybrzmiewają właśnie dosyć chemicznie, jak cif albo coś w tym stylu. Tu absolutnie nie ma tego zabiegu. To jest bardzo komfortowy zapach, typowo moim zdaniem w ogóle na lato. Świetne parametry, pewnie przez te molekuły. I przez te też molekuły on potrafi nas zaskoczyć. Te cytrusy są czasem mocniejsze, a przy pewnej temperaturze jest to zapach wybitnie piżmowy, moim zdaniem wręcz puchaty od tego piżma. Więc easygoing zdecydowanie. Uwielbiam ten zapach. Ten zapach uwielbiam za tropikalność i uważam, że tu w ogóle nie ma takiej tropikalności, jak na przykład jest w Kinetic Neo, który jest bardziej prostolinijny w tej swojej tropikalności. Tutaj ta tropikalność nie jest dosłowna. Podejrzewam, że dlatego, że bazą tego zapachu jest drzewność, jest ud, które zdecydowanie czuć. I to jest coś, co nadaje mocy, ale też pewnego charakteru temu zapachowi. 6 Hours to Rio, Frappé. Naprawdę, moim zdaniem, zapach genialny. Tak jak Wam mówiłam, ja za ten zapach dostaję komplementy. On świetnie na mnie leży. Ja nie wiem, czy on potrafi być kameleonem i na różnych skórach różnie brzmieć, ale na mnie leży prześwietnie. Ja czuję i te tropiki, gujawy, ale też czuję właśnie tę drzewną bazę. I ten zapach nikogo nie przytłacza. To jest takie, po które sięgacie, idziecie, nie zastanawiacie się, on Was po prostu umili dzień, odświeży Was, da Wam właśnie pewien rodzaj takiego tylko zaznaczenia odrobinę, albo takiego poczucia, że właśnie wyszliście spod prysznica, bo według mnie to trochę taki zapach jest właśnie. Zdecydowanie easy going. Także to jest zdecydowanie zapach, po który nie wiesz, po co sięgnąć, to sięgnij po prostu po 6 Hours to Rio. Wszystkim się podoba i Ciebie nie umęczy.
Niesamowicie easygoingowym zapachem dla mnie osobiście jest Champs-Élysées od Guerlaina. Jest to dla mnie po prostu zapach bzu, więc ja mogłabym bzem pachnieć cały czas. I mówiąc, że jest to zapach bzu, to mam na myśli, że to jest dosłownie bez zamknięty w butelce i na mnie absolutnie inaczej to nie brzmi, jak od pierwszego psiknięcia do samego końca właśnie tym kwiatem. Także dla mnie to jest bardzo easygoing. Po pierwsze, niesamowicie kojarzy mi się z moją mamą i jej przynoszeniem wiecznie bzu do domu i stawiania do wazonów i cały dom tym pachnią. Druga rzecz to taka, że jest to dla mnie bardzo przyjemny zapach i bardzo taki, który nie wymaga tak naprawdę niczego. I jest to też zapach, który bardzo dobrze jest odbierany przez otoczenie. Nie przytłacza, ale ma parametry genialne i projekcję też ma. To nie jest cichy bardzo zapach, ale na tyle przyjemny, że każdy go odbiera raczej jak coś bardziej odświeżającego, też eleganckiego bardzo, a nie właśnie przytłaczającego i takiego, że nie można takiego zapachu nosić codziennie, wręcz przeciwnie, można. Totalnie easygoingowym zapachem jest zapach Eton Bob Anik 1. Totalnie easygoingowym. Słuchajcie, jeżeli szukacie zapachu bardzo świeżego i kwiatowego, to jest coś, po co sięgnijcie, będziecie turbo zadowoleni z parametrów i bardzo zadowoleni z kompozycji. I to jest naprawdę codzienny zapach, taki, który możecie się oblewać dzień w dzień, który nie sprawia żadnego kłopotu. Jest tutaj przepiękny cyklamen z konwalią, w otwarciu jest cudowna piwonia, zapach jest świeży, bardzo bym nawet powiedziała świeży, to jest taki świeżo-kwiatowy zapach, ale jednak nie też taki nudny. On pachnie naprawdę cudownie. Mi się podoba niezwykle. Jest to zapach, który stoi u mnie w pierwszej, w ogóle cały ten zestaw Anik stoi w pierwszym rzędzie, dlatego że to są naprawdę w większości zapachy easygoing, ale ten jest turbo, bo tamte mają pewne niuanse, które już trochę inaczej stawiają tamte zapachy. Są też mocniejsze zdecydowanie, a to jest naprawdę przecudowna świeżynka i jak mówię Wam, że świeżynka, to nie znaczy, że to jest zwyklaczek, bo moim zdaniem ujęcie tu, jakie nastąpiło piwonii, cyklamenu i konwali, to ja się jeszcze chyba z tak cudownym ujęciem tych kwiatów nie spotkałam. Bardzo często Wam mówię o tym zapachu i wymiennie albo podaję Wam Zarę, albo właśnie ten. Ja oczywiście już Wam pokażę, że chodzi o Givenchy Haute Couture, bo chyba nie ma easygoing łatwiejszych zapachów niż te właśnie w takich aspektach bardziej tkaninowych. To jest naprawdę coś, gdzie człowiek się nie zastanawia, do czego by nie ubrał, to będzie po prostu świetne. Czy to ubierzecie latem, czy to ubierzecie wiosną, czy jesienią, czy zimą, on się sprawdzi Wam w każdej temperaturze. Generalnie zapach jest opisywany jako zapach owocowy, no bo tam jest malina, są cytrusy, ale ten owocowy vibe jest ujarzmiony przez moim zdaniem wetywerię ziemistą, która jest w sercu i ona, już zauważyłam, że bardzo często w tych zapachach jest robiony taki myk, żeby uzyskać pewien rodzaj odzwierciedlenia jakiejś tkaniny. To, że jest używana właśnie wetyweria, która ma Was sprowadzić na ziemię, czyli jakby zbliżyć ku naturze te owoce, które się tam znajdują. Bo generalnie na ogół przez owoce uzyskujemy taki delikatny vibe tkaninowy, ale żeby on faktycznie taki był odbiór takiej tkaniny bardziej może puchatej, to bardzo często jest dodawana wetyweria i ta wetyweria jest tu niezwykle potrzebna, przełamuje ten zapach. Ten zapach też ma swoistą pudrowość i w ogóle on dla mnie pachnie, jak otwierałam szafę u mojej mamy z ubraniami, to ja mam wrażenie, że jej ciuchy zawsze tak pachniały. I naprawdę dla mnie to jest tak easygoing, że jeżeli bym miała powiedzieć top of the top z tych wszystkich,
to zdecydowanie te tkaninowe są najbardziej. Oczywiście piżmo na drugim miejscu, ale no tkanina wygrywa zdecydowanie. Ostatni zapach, o którym Wam dzisiaj powiem, to jest marka Police i zapach To Be Woman. No tak, te flakony pozostawiają wiele do życzenia, wiem. Natomiast zapach sam w sobie według mnie jest po prostu świetny. Tutaj, słuchajcie, jest początek bardzo cytrusowy, wręcz bym powiedziała taki odświeżający, trochę jak odświeżacz. Ale za moment dochodzą nuty słodkie do tego, ale nie przesłodzone, nie lukrowe, nie takie cukierkowe bardzo, tylko takie, które trochę te cytrusy wyważają i powodują właśnie, że one przestają być takie chemiczne, a stają się bardzo, bardzo przyjemne. To jest zapach zdecydowanie z rodzaju easygoing, czyli takich, które zakładacie, nie zastanawiacie się i idziecie, który można używać codziennie i śmiem powiedzieć, że bez względu na porę roku ten zapach będzie zawsze taki sam i absolutnie nie wprowadzi Was w konsternację, kiedy będziecie go używać zimą. Zresztą większość mainstreamowych zapachów jest budowana bardzo często tak, że raczej na cały rok. Kiedyś zapach miało się 1, maksymalnie 2. Niewiele osób miało tak, żeby dzielić zapachy na pory roku. Właśnie jeżeli ktoś miał 1 zapach lub 2, to na ogół mainstreamowy, bo one są właśnie w ten sposób tworzone. Troszkę mi się wydaje, że większe zróżnicowanie jest w niszy, ale też jest bardzo dużo zapachów, które jak najbardziej możecie nosić cały rok. Z tym, że nisza potrafi się zmieniać, ewoluować, a mainstream też niektóre zapachy tak, ale jest bardziej stabilny. Jego formuła jest bardziej stabilna, mam wrażenie. Więc to jest zdecydowanie easygoing. Nawet jeżeli Wam się nie podoba i nie lubicie sięgać codziennie po czaszkę, to może po prostu nie patrzcie na to. No nie wiem, spróbujcie, bo mało się mówi o tych zapachach Police, a one naprawdę są bardzo dobrej jakości, uważam, i naprawdę bardzo fajnie ukręcone. To wszystko, kochani. To by było 10 zapachów easygoing. Oczywiście jest ich wiele, wiele więcej, ale na dzisiaj pozostawmy tę 10. I to są naprawdę zapachy, które nigdy nie zawodzą. Bez względu na to, co się dzieje, jaka jest aura, one nigdy nie zawodzą. One zawsze się wspaniale utrzymują i są takie, nad którymi nie trzeba się zastanawiać. A sami przyznajcie, bardzo dużo jest takich chwil, kiedy po prostu nie chcemy się zastanawiać nad zapachem i mieć takie, wydawałoby się, zwyklaczki, chociaż moim zdaniem połowa z nich wcale nie jest takimi zwyklaczkami. Mimo że są easygoing, to jednak jest w nich coś, co reszta odbiera bardzo, bardzo pozytywnie. Pod warunkiem, że się dla kogoś perfumujecie, a nie tylko dla siebie. Dzięki. Czekam na Wasze komentarze, na Wasze zapachy easygoing. No, podyskutujmy trochę w komentarzach. Buziaczki i pa, pa!